Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym świątecznym odcinku zapraszam Was na bardzo przyjemną demonstrację nowej, starej gry. Ale po kolei. Zaczynamy od przełączenia się na aplikację. Accessible Solitaire menu przycisk. Accessible Solitaire. Większość z Was ten tytuł kojarzy, przynajmniej z tych osób, które oglądają vlogi z mojego kanału. Accessible Solitaire jest to typowy pasjans, typowy w rozumieniu klasycznym. Ale tuż przed świętami Guy, autor tejże aplikacji, stworzył nową jej wersję, tak zwany pasjans piramidowy. Jak go włączamy, bo nie potrzebujemy niczego więcej. Wystarczy zainstalować Accessible Solitaire, a następnie wejść w menu, Następna karta menu przycisk. menu aplikacji lewy górny róg i Accessible Solitaire pojawiły się w przycisk. wersji trzeciej dwa nowe przyciski. Klondike Solitaire przycisk. Klondike Solitaire, czyli ten pasjans klasyczny, i Pyramid Solitaire przycisk. Pyramid Solitaire, czyli pasjans piramidowy. Ja aktywuję ten przycisk i w tym momencie zmienia nam się Pyramid widok Solitaire. ekranu i na ekranie No, zamiast przycisk. klasycznego pasjansa mamy karty poukładane w kształcie piramidy. Jak to dokładnie wygląda, już Wam opisuję. Astrefl dostępna. Rząd 7 7 z 7. Przycisk. Mamy ułożone karty. U samego dołu mamy 7 kart w 7 rzędach. W 6 rzędzie kart jest 6, w 5 5, 4, 3, 2 i 1 na szczycie. Karty u samego dołu oznaczone są, anonsowane są przez VoiceOver jako karty dostępne, z których możemy skorzystać. Posłuchajcie. 7 karo dostępna. Król pik dostępna. 9 kier dostępna. 2 pik dostępna. 10 pik dostępna. Walet karo dostępna. Rząd 7 1 z 7. Przycisk. Czyli mamy w 6 rzędzie karty dostępne, a jak pójdziemy dalej fokusem VoiceOvera, 6 trefl. Rząd 6 6 z 6. to Przycisk. w 6 rzędzie słyszymy, że karta już dostępna nie jest, czyli nie możemy zrobić z niej użytku, nie możemy z niej skorzystać. Więc skoro już wiemy, którymi kartami Walet karo możemy dostępna. grać, Rząd 7, to teraz 1 na z czym 7. ta gra Przycisk. polega? Generalnie, w największym skrócie, gra polega na tym, aby usunąć wszystkie karty z planszy w taki sposób, że najpierw zaczynamy od tych kart, które są dostępne na spodzie piramidy i usuwamy je w taki sposób, że łączymy je w pary, aby suma kart osiągnęła 13 punktów. Czyli na przykład łączymy 5 i 8, 6 i 7, tak aby suma kart osiągnęła 13 punktów. No okej, a powiecie, a co z waletem? Walet traktujemy jako kartę za 11 punktów, czyli łączymy go z dwójką. Damę, która ma 12 punktów, łączymy z asem, który ma 1 punkt, i król ma 13 punktów. Czyli wystarczy znaleźć takiego króla 10 dostępnego, pik tak jak tu Rząd mieliśmy, 7, 2 pik 9 kier dostępna. Król pik dostępna. Król pik, Rząd 7, 5, stuknąć 7. w niego Przycisk. i 9 król kier dostępna. znika. Rząd 7 4 z 6. I zostaje nam, jak słyszycie, w dolnym rzędzie 6 kart. 7 karo. Przejrzyjmy w takim Rząd razie 7, raz jeszcze, 5 astrefl, czy mamy dostępna. tutaj jakiś Rząd 7, zestaw, 6 astrefl, dostępna. z którego Rząd 7, 6 z 6. możemy Przycisk. skorzystać. Astrefl, dostępna. Rząd 7, Mamy 6 z asa. 6. 7 karo. 9 kier. 2 pik. 7, dostępna. 10 pik. 9, walet. Walet karo. Dostępna. Mamy, Rząd 7, zobaczcie, 1 z 6. Przycisk. waleta, zaznaczam go. Walet karo zaznaczone. 10, 2 pik. I idę na dostępna. dwójkę. Rząd 9, 2 pik. Dostępna. Stukam Rząd w 7, dwójeczkę. 3 z 6. Karty Dostępna. Rząd 7, 1 z 4. znikają i słyszymy, że zostały nam 4 karty w dolnym rzędzie. Jeśli karty usuwamy w dolnym rzędzie, to automatycznie odsłaniane są karty w rzędzie górnym, ale nie wszystkie naraz od razu. Działa to w ten sposób, że górna karta z górnego rzędu znajduje się jak gdyby na połączeniu dwóch dolnych kart. Jeśli usuniemy te dwie dolne karty od spodu,
to ta karta z górnego rzędu zostanie odsłonięta. Czy któraś nam się odsłoniła? 10 pik, dostępna, rząd 7, 1 zobaczmy. 6 trefl, rząd 6, 6 z 6. Na razie nie mamy tutaj tych skrajnych odsuniętych, rząd 6, ale 8 pik, czy rząd 6, w ogóle 6 pier, rząd 6, dama pik, rząd 6, Któraś? walet trefl, rząd 6, 1 z 6. żadna nam się nie odsłoniła, więc musimy sięgnąć, ponieważ w dolnym rzędzie już nie mamy kart, które moglibyśmy sparować ze sobą. Sięgamy do talii kart, czyli następna karta. Ten sam przycisk, który znacie z klasycznego pasjansa, on tutaj występuje. Dodatkowo mamy tutaj Stos odpadów, brak stos karty, odpadów, gdzie odrzucane są automatycznie karty, z których nie korzystamy. brak odkrytych kart, przycisk. No i stos kart, na którym pojawiają się te karty, które odsłaniamy z tej dodatkowej talii. Więc ja klikam teraz następna karta. 4 karo na górze, menu. 4 karo nam się odsłoniło. Czy ja miałem na dole 9? Wydaje mi się, że tak, Następna więc karta, stos odpadów, mogę sobie 4 karo odkryte, tą przycisk. 4 zaznaczyć, zejść Astref, na dół. dostęp, 7 karo, 9 kier. Mam dostępna, 9 rząd kier, 7, 2 stukam w 4, nią. 9 kier, dostępna, 10 pik, dostępna, rząd 7, 1 z 3. Przycisk. I już tylko 3 karty znajdują się w dolnym rzędzie. Mogę sobie sprawdzić, czy rząd 6, w górnym karo, rząd 6, coś 8 się pik, dostępna, rząd odsłoniło. 6, Mamy, patrzcie. 8 pik, 8 pik dostępna, nam się rząd 6, odsłoniło. 6 kier, dostępna, rząd 6. I 6 3 kier z nam 6, się przycisk. odsłoniło. Dama pik, rząd 6, 2 z Także 3. Astref, teraz mogę dostępna, spojrzeć, rząd czy 7 karo, mam dostępna, tutaj rząd 7 7, na 2 z przykład, 3, więc ją przycisk. 7 zaznaczam w karo dolnym zaznaczone, rzędzie. 2 karo, 8 pik, dostępna, I 6 kier, dostępna, rząd 6, 3 z 6. Z 6 rzędu stukam w 6 Dama pik, rząd 6, 2 z 5. i w 6 rzędzie mam już 5 kart, a nie 6, a w dolnym mam rząd 7, 2 z 2. 2 karty. I w ten sposób możemy się bawić, możemy grać. Gramy do momentu, aż wszystkie karty zostaną usunięte z piramidy. Wydaje się to proste, ale w pewnym momencie zdacie sobie sprawę, że jednak odrobina strategii też tu jest potrzebna, żeby w odpowiedniej kolejności odsłaniać poszczególne karty. Tak, żeby nie przyblokować sobie kart, z których będziemy chcieli później skorzystać, żeby usunąć wszystkie karty z planszy. Ponieważ mówiliście mi, że część z Was gra w pasjansa i mierzy sobie czas, gracie troszkę na rekord, poprosiłem Gaja, aby do najnowszej wersji dodał na ekranie końcowym, ekranie z gratulacjami, informację, ile trwała dana rozgrywka. Ten czas liczony jest od momentu rozdania kart do finałowego usunięcia ostatniej karty. W ten sposób możecie zobaczyć nie tylko, czy robicie postępy, ale możecie także spróbować grać na rekord i wtedy macie dodatkowy element rywalizacji albo samemu ze sobą, albo z innymi osobami, które także będą grały na czas. Mamy nadzieję, że gra Wam się spodoba. Autor prosił, żebym uprzedził Was, że jest to ciągle wersja rozwojowa, tak więc gdybyście mieli jakiekolwiek uwagi, jak można grę usprawnić, to piszcie do niego śmiało. Co więcej, aplikacja, ponieważ jest wersją rozwojową, na niektórych urządzeniach może działać jeszcze niestabilnie, na przykład na najnowszym systemie operacyjnym, ale to Wy o tym możecie się sami przekonać, bo jeśli macie już zainstalowanego samo Accessible Solitaire, to możecie jednym kliknięciem sprawdzić, jak gra Wam działa. Ze swej strony, korzystając z okazji, że jest to już ostatnie nagranie przed świętami, chciałbym Wam życzyć wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, żeby przebiegły bardzo spokojnie, w rodzinnej, ciepłej atmosferze. Żebyście pod choinką znaleźli mnóstwo prezentów, nieważne bez względu kto je przynosi, czy jest to Gwiazdor, Dzieciątko, czy Święty Mikołaj, żeby każdy otrzymał coś, co sprawi mu ogromną przyjemność, a w tym wolnym czasie, gdy będziecie chcieli się zrelaksować, zachęcam Was do zabawy, do gry nowym pasjansem piramidowym. Ze swej strony gorąco polecam. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt. No i klasycznie zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.